Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam rejestrator dźwięku, którym nagrywam właśnie te szumy i dźwięki tutaj pralki, pralni bądź pralki automatycznej. No i innych oczywiście szumów RTV i AGD. Tutaj jeśli chcielibyście taki rejestrator dźwięku sobie zakupić, jego tutaj jeśli chodzi o kwotę, tutaj zakupiłem go tutaj w granicach 1000 zł. Ale tutaj dodatkowo jeszcze zakupiłem również akcesoria. Tutaj widzimy, później Wam pokażę, do czego tutaj one służą. Tutaj jeśli chodzi o ten rejestrator dźwięku, jest to marka Zoom H2N. Tutaj ponoć ten rejestrator dźwięku posiada 5 kapsuł mikrofonowych, tutaj dość dobrej jakości. Z tego co wiem, to patrzyłem dokładnie na internecie, to już posiada praktycznie ponad 10 lat i wciąż tutaj ceni się bardzo dobrą jakością i wysoką ceną, bo tutaj nie oszukujmy się, 10-letni rejestrator dźwięku w cenie tam 700-800 zł, nówka plus ten cały zestaw 1000 zł. Także no, jest to naprawdę dość, wydaje mi się, spory wydatek, jeśli chcielibyśmy na przykład działać z jakimś tam kanałem. Nie mówię tu o szumach, ale innych kanałach, które właśnie tworzymy, tam głównie pewnie słownych. Taki wydatek jest naprawdę no i dość sporym wydatkiem, jak dla początkujących tutaj nagrywających osób, youtuberów. I tak sobie omówimy ogólnikowo ten rejestrator dźwięku. Tutaj u samej góry mamy fajne programy, tutaj programy nagrywania tutaj XY z bliska. Podobnie jest tutaj z drugiej strony, a te dwa z prawej i z lewej strony tutaj głównie do dźwięków otoczenia. Tutaj najlepiej rejestruje, tutaj w formacie WAV, bardzo wysokiej jakości, tutaj jakości studyjnej, a tutaj te MS i XY, tutaj jakość jest MP3 320 KB na sekundę. Tutaj co możemy jeszcze sobie zobaczyć, tak ogólnie sobie go sprawdzić. Tu mamy ściszanie, pogłaszanie. Tu sobie możemy podłączyć dodatkowy mikrofonik dla lepszej jakości jeszcze nagrywania, tutaj u samej góry. Później podłączamy sobie słuchawki. Gdy chcemy nagrać dany dźwięk, to sobie na bieżąco słuchamy, jak on brzmi w słuchawkach. Wtedy wiemy, co podkręcić, co pozmieniać w tym rejestratorze dźwięku, by wszystko było tutaj idealnie dopasowane do danego szumu czy dźwięku. Tutaj USB, podpinamy sobie nasze pliki, wysyłamy do naszego komputera. Tutaj jeszcze jest jedna opcja, widzę, ale nie wiem dokładnie, czego tutaj ona służy. Tutaj możemy chyba podpiąć coś dodatkowo. Zaraz sobie po prostu sprawdzimy później w naszych akcesoriach. Druga strona, widzimy tutaj menu, ściszanie, przełączanie naszych plików. Tutaj mamy ściszanie, tak naprawdę to jest wzmacnianie naszego dźwięku i włączanie i wyłączanie naszego urządzenia. Na samym dole tutaj karta pamięci. Karta pamięci w tym przypadku jest, z tego co pamiętam, do 32 GB chyba spokojnie uciągnie. Tu sobie możemy włożyć adapter micro SD i wkładamy sobie tutaj kartę pamięci micro SD bądź SD tutaj całą. Tak to wygląda w tym sprzęcie. Tu mamy opcję na smycz i tutaj otwór na nasz stojaczek. Ten stojaczek jest w zestawie, więc już Wam go pokazuję przy okazji. Tutaj fajna sprawa. Widzicie, bardzo wygodnie. Tu sobie możemy go postawić i nagrywać dany dźwięk na przykład
z otoczenia, z lasu, bądź tam szumy wody, liści i innych takich naturalnych szumów. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Tak sobie go włączymy, jeszcze ten rejestrator, pokażę Wam, jak to wygląda od środka. Tutaj sobie go uruchamiamy. No i tu widzicie stereo. Stereo jest tutaj XY, a tu mamy format WAV. Takie podstawowe informacje mogę Wam tutaj przekazać. Tutaj dość ciężko je tutaj w polskim języku odnaleźć. Takie podstawowe informacje tu sobie ustawiamy między 6 a 12, jeśli chodzi o decybele. Ja sobie tutaj ustawiłem tak po środku 8 i no tutaj tak naprawdę myślę, że jest całkiem, jeśli chodzi o jakość tutaj szumów pralki Frannie czy pralki automatycznej. I takie najważniejsze tutaj te wzmocnienie, im większe wzmocnienie, tym więcej szumów, im mniej tutaj wzmocnienia, tym mniejszy szum w naszych nagraniach. Tutaj no to musicie po prostu uważnie spoglądnąć, sprawdzić dokładnie, sobie poustawiać, by to fajnie na Wam tutaj szumiało, a nie było takiego pustego szumu niesilnikowego czy innego. Teraz sobie przejdziemy do naszych opcji i tutaj najważniejsze opcje w tym urządzeniu to Auto Gain. Tu wybieramy sobie, czy nagrywamy jakiś koncert solo, czy tutaj kolejna opcja. Ja sobie tu włączam na wyłączanie całkowite i sobie tutaj wzmacniam ręcznie. Tutaj jak widzicie, tu jest ta korba na wzmocnienie. Tutaj sobie tak ustawiam i tak myślę, że około 5-6 tu jest maksymalnie do nagrywania naszych szumów i musimy tak około metra z dala sobie nagrywać dany szum, na przykład pralki czy innego tutaj elementu, innego urządzenia RTV czy AGD, by nam po prostu ten szum nie był taki zbyt głośny i był dość tutaj dobrej jakości. I to wszystko tak mniej więcej Wam powiedziałem. Nagrywanie to jest banalnie proste, tutaj wystarczy klawisz sobie tutaj wcisnąć. Wychodzimy całkowicie w wszystkim menu i teraz sobie nagrywamy nasz dźwięk, jak widzicie. W tej chwili czekamy, bo jest ustawione na 3 sekundy i zapisujemy. To jest bardzo proste. Tutaj jeśli chodzi o nasze dodatkowe akcesoria, tutaj mamy zakładkę, nasz mikrofon. Ona jest po to, gdybyśmy nagrywali dźwięki na wietrze, na jakimś tam powietrzu na zewnątrz. Tutaj dzięki temu nie mamy w ogóle dodatkowego takiego szumu wiatru, tylko czysty nasz dźwięk mówiący. Tutaj widzicie, nawet nie muszę go włączać i cały czas mi pokazuje, ile mniej więcej jest tej głośności na wskazówkach. Tutaj bardzo fajna sprawa. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze rączkę, sobie ją przykręcamy. Tutaj gdybyśmy sobie robili jakiś wywiad z ważną nam osobą, jakiś do na przykład czy do telewizji, tego typu urządzenia używają i takie właśnie rączki, no i żeby ktoś tam po prostu odpowiedział na nasze pytanie. Sobie odkręcimy. I co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze kabel i chyba to jest to właśnie, tutaj w tym miejscu. Sobie podłączamy i tu możemy coś podłączyć. Tutaj nie wiem dokładnie, do czego to służy. Tutaj gdybyście wiedzieli, to dajcie mi znać. Ja tutaj właśnie jeszcze nie szukałem, ale pewnie jest opcja taka, żeby podłączyć go pod telefon komórkowy i żeby po prostu nie oddzielnie nagrywać dźwięk w tym urządzeniu, tylko właśnie podpiąć go pod telefon komórkowy, no i sobie od razu już rejestrować dźwięk równo z naszym filmem. Tutaj tak to wygląda. Tutaj ładowarka.
Tutaj był jeszcze kabel, którego gdzieś tam położyłem. I tutaj ciekawa rzecz. Chyba najważniejsza, jeśli chodzi właśnie o nagrywanie szumów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widzicie, tu jest pilocik. Podpinamy ten pilocik tutaj do naszego rejestratora dźwięku. Tutaj w tym miejscu. I w ten oto sposób możemy tutaj, kładziemy sobie go w odpowiednie miejsce, tam przyszykowane, na przykład pod pralką, franią, czy innym urządzeniem tutaj, na przykład suszarką do włosów. I teraz możemy sobie włączyć z daleka właśnie nasz pilot, bo ten tutaj rejestrator dźwięku jest bardzo czuły na dotyk. Jak włączymy go, to tutaj nam zarejestruje dotykanie tego rejestratora, no i wtedy musimy po prostu ciąć, kombinować nasz dany dźwięk tym rejestratorem dźwięku, a tak sobie z daleka po prostu za drzwi przechodzimy i włączamy sobie tym pilocikiem w danej chwili nasz rejestrator. O, widzicie, tutaj chyba załapało już. O, tak jest. Tutaj czerwonym włączamy i pewnie czerwonym też wyłączamy. Zgadza się. Tutaj fajna opcja w tym pilociku jest taka, że na przykład spójrzcie, włączymy sobie dany dźwięk. Na przykład sobie rejestrujemy dźwięk, aż tu nagle na przykład chcemy danego dźwięku innego, jakiegoś tam, no takiego, co nie chcemy w ogóle nagrywać. Zatrzymujemy sobie. Bardzo fajna opcja. Zatrzymujemy ten dźwięk i znowu kontynuujemy z powrotem nasze nagrywanie. Bardzo fajna opcja, widzę w tym pilociku. Ten pilocik sam kosztuje około 100 zł, więc warto lepiej kupić cały zestaw, czy tam więcej jak 100 zł, dlatego warto kupić cały zestaw tutaj z tym wszystkim właśnie, ze stojakiem i innymi elementami. I to wszystko tutaj, jeśli chodzi o ten sprzęt. Tutaj widzicie, jeszcze kabel był, gdzieś tam położyłem, tutaj chyba nie znajdę go. Kabel jest tego typu, spójrzcie. Kabel USB. Tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o ten Zoom H2N. Tutaj dość stary, wiekowy już, ale bardzo dobrej jakości. Myślę, że jak ustawisz go w odpowiedni sposób, to naprawdę posłuży Ci we wszystkich dźwiękach nagrywających. I też myślę, że nie jest taki wadliwy, jak go tutaj będziesz o niego tak mniej więcej dbał, to spokojnie Ci wytrzyma, myślę, kilka dobrych lat, gdy tam praktycznie codziennie nagrywasz jakieś tam filmiki na YouTube z pomocą tego rejestratora dźwięku. Dzięki za dziś, dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do zobaczenia w przyszłości. Ja tutaj jeszcze będę nagrywał tym rejestratorem tutaj praleczki, oczywiście franie. Tutaj myślę coś skombinować, pełnometrażowe, takie naprawdę fesy długie, tak 12 godzin, ale tak z widokiem od samej góry na całe praleczki, bo nie miałem jeszcze statywu, ale już sobie zakupiłem, jeszcze pokażę Wam ten statyw, jak wygląda, żeby po prostu nagrać cały dźwięk i cały widok z góry na praleczkę franie. I to wszystko, do zobaczenia, cześć.